Witam się z Wami dnia następnego. Wczoraj za dużo nie ponagrywałem. Trochę miałem roboty na komputerze. Siedziałem pod parasolem takim słomianym na plaży i powiem Wam, że mimo tego, że byłem pod osłoną cienia, słońce mnie tak przypaliło, że dzisiaj trochę zdycham. No i dzisiaj postanowiłem odwiedzić Gijrokastrę. Miasto to znajduje się na południu Albanii, dokładnie samochodem to jest godzina i 5 minut od Sarandy. Powiem Wam tak, wpadłem tutaj odwiedzić miasto, w którym urodził się Enver Hoxha, okropny dyktator, który rządził Albanią przez długie lata. Chyba był najdłużej rządzącym dyktatorem, jeśli chodzi tutaj o państwa w Europie. Urodził się w 1908 roku i zmarł w 1985 roku. Z tego co pamiętam, to w latach 40. objął tutaj jakieś funkcje w komunistycznej partii Albanii, a w 1945 został powołany na prezydenta, no i rozpoczął tą swoją krwawą dyktaturę, która trwała długie dziesięciolecia. Podczas tej swojej dyktatury strasznie tutaj prześladował Albańczyków, strasznie prześladował tutaj Kościół, był pogromcą wszelakiej religii. To on był pierwszym tutaj dyktatorem w Europie, który wprowadził ateizm i było to pierwsze państwo, które było typowo ateistycznym państwem w Europie. No i zwalczał Kościół wszelkimi możliwymi sposobami, włącznie z tym, że nakazał mieszkańcom, żeby atakowali Kościół, grabili wszystko, co należy do Kościoła, a każdy przejaw religii był mocno tępiony karami więzienia, śmierci, no i torturami oczywiście. Zamierzam tutaj pochodzić po Starówce, po tym starym bazarze, odwiedzić zamek na samej górze tutaj miasta. Byłem przed chwilą tutaj w meczecie, jednym z wielu, które się znajdują w Gijrokastrze i w ogóle w Albanii. Nie chciałem im za bardzo tutaj przeszkadzać, bo widziałem, że parę osób się modli, ale to nie ma się co dziwić. 70% chyba mieszkańców Albanii to są wyznawcy islamu, a mniejsza część to są chrześcijanie i inne religie. Gijrokastra też nie bez powodu jest nazywana miastem srebrzystych dachów, ponieważ wszystko jest wykonane z kamienia, przede wszystkim dachy, które pięknie lśnią, jak jest ładna pogoda i świeci słońce. Drugim określeniem, które się używa opisując Gijrokastrę, jest miasto muzeów, czy miasto tysiąca schodów, ponieważ wszędzie tutaj dookoła, co nie chcielibyśmy zobaczyć, to musimy chodzić po schodach. Miasto jest położone na takiej ogromnej górze i wszystkie uliczki tutaj są powiązane ze sobą schodami.
widzicie cały obraz gijrokastry. Doszedłem po lekkich trudach na miejsce do zamku. Wchodzę, zobaczę co będzie można nagrać. Z tego co wiem, ani dronem nie można polatać, ani nie można robić zdjęć, ale może jakoś się prześliznę z tym telefonem i dam jakoś radę. Nie po to szedłem taki kawał, zmachałem się, schetałem się, że mi teraz tu ktoś coś mógł zabronić. Do zobaczenia wkrótce. Jesteśmy teraz na zamku w Gijrokastrze, w głównej komnacie. Zobaczcie, po obu stronach, lewa, prawa, wszędzie są działa przeciwlotnicze, armaty, amunicja i cały niezbędny sprzęt do tego, żeby bronić twierdzy, bronić zamku, no i bronić miasta. W ogóle całe miasteczko to jest jedna wielka fortyfikacja, włącznie z oknami, które nawet są specjalnie zbudowane tak, żeby wystawiać strzelby i bronić swojego dobytku. Mamy. One more time. O partigiano, partigiano. Ciao. Nie ma jak wesoło zwiedzać muzeum. Słuchajcie, to co się znajduje tutaj w zamku, te armaty, ten cały wystrój tego zamku, to jest jedno, ale to co możemy podziwiać na zewnątrz, to jest druga strona medalu. Zobaczcie, jaki krajobraz Gijrokastry. Moim zdaniem jest to najlepszy punkt widokowy, jeśli chodzi tutaj o tę miejscowość, a taką wisienką na torcie, oprócz tych armat, które są wszędzie porozstawiane jako pomnik dawnej epoki, zobaczcie co tu stoi. Myśliwiec amerykański z lat 50. zestrzelony przez przywódcę Albanii, stał się symbolem wygranej z Zachodem, przynajmniej on tak myślał, i tego, że są lepsi od większości krajów wschodnich. Natomiast powiem wam, że niektórych to chyba za wszelką cenę się nie da ucywilizować. Zobaczcie, te dzieciaki powpuszczali na ten samolot. Fajny pomnik tutaj historii, a oni spuścili te dzieciaki jak te psy zazwyczaj. No tak jak mówiłem, powiem wam, że denerwuje mnie takie zachowanie takiej szarańczy, że wpadną, zjedzą całe plony i polecą dalej. Jednak trzeba trochę szanować historię, bo mamy komu ją pokazywać i niech inni też mają szansę to zobaczyć. No ale dobra, nie ma co przeżywać, ochłonąłem. Powiem wam jeszcze taką kwestię, zobaczcie co trzeba mieć w głowie, żeby zaciągnąć taki samolot na stary taki zamek, na samą górę i postawić go jako atrakcję turystyczną, jakim to trzeba być chorym człowiekiem, żeby w ten sposób celebrować sukces. Z drugiej strony powiem wam, że Enver Hoxha miał różne pomysły, więc no nie ma się co dziwić, że wrzucił sobie samolot na górę zamku, oprawił bramki i kazał podziwiać. Samolot to jeszcze nie wszystko. Oprócz tych dział i samolotu, który wam pokazałem, zobaczcie, on nawet czołg był w stanie tutaj przyciągnąć. No i wszelki ciężki sprzęt, jak przeciwlotnicze działa i całą tą artylerię ciężką. Co ciekawe,
Tak jak wiecie, w Albanii jest 750 000 schronów pobudowanych, nie wiadomo komu i po co, ale no, to był taki efekt wywołania, wiecie, psychozy wśród obywateli, a pomijając to, jeszcze zapomniałem Wam dodać, że w ogóle budżet na te schrony to był prawie na 1 000 000 schronów. Jednakże zdążył całe szczęście tylko 750 000 wybudować, które do tej pory gdzieś tam sobie giją i ewentualnie służą jakaś atrakcja turystyczna, czy są przerobione na kawiarnie, restauracje, czy jakieś tego typu rzeczy. Ja już jestem tutaj po wycieczce po zamku w Gijrokastrze. Będąc tutaj w mieście Gijrokastra albo w okolicy, nie zapomnijcie odwiedzić tego zamku, bo jest naprawdę świetny. Fajne eksponaty, takie połączenie historii wcześniejszej i z teraźniejszą, taką współczesną historią, a mówię tutaj głównie o tych czołgach, armatach, no i o tym samolocie strąconym w latach 50. Wejście kosztuje 200 leków, więc to jest około 9 chyba złotych, więc to też nie majątek, a warto zobaczyć to miejsce jak najbardziej.
Jest godzina 19:15, wróciłem na stare śmieci. Dzisiaj zwiedzałem gijrokastrę, nagrałem trochę materiału, byłem na zamku, trochę pochodziłem po mieście. Natomiast no, nie jestem usatysfakcjonowany, nie zwiedziłem wszystkiego, czego chciałem. Trochę jeszcze chciałbym pochodzić po mieście, ponagrywać, polatać dronem, no i odwiedzić jakąś restaurację, która gdzieś tam mi siedzi w głowie, gdzieś o niej czytałem, była mocno polecana i myślę, że w ciągu kilku dni powinienem tam wrócić i dograć materiał, który potrzebuję. Co jeszcze? Aha, i jeszcze uparłem się, żeby odwiedzić, zobaczyć kanion, który jest około godziny 15 minut drogi od gijrokastry. Kurczę, nie pamiętam w tej chwili, jak się nazywał, ale tutaj, jak zobaczycie na dole, powinienem wkleić nazwę i będziecie wiedzieć, jak ten kanion się nazywał. Natomiast no, nie dojechałem do tego kanionu, bo po godzinie drogi, prawie godzinę jechałem, zabrakło mi niecałe 20 minut, żeby dojechać na miejsce, ale przez całą drogę deszcz padał, a już pod koniec, sam koniec podróży, to tak lało, że ulice płynęły potokami i jak dojeżdżałem na tym ostatnim etapie, to kałuże były tak wielkie, że sięgały mi prawie po podłogę. No i tak się zastanowiłem, zatrzymałem i przemyślałem, że jednak nie warto chyba ryzykować, dlatego że jak będę wracał i ten strumień się podniesie, będzie większy, no to jest taka szansa, że nie wrócę tam z powrotem do sarandy, no i może być kłopot z przeprawą, ewentualnie jak się po prostu wbiję w tą kałużę, zaleje się alternator i stanę w środku kałuży, a generalnie tam z cywilizacją to raczej słabo, więc nawet ciężko byłoby z jakimkolwiek noclegiem. Więc postanowiłem zawrócić, jestem z powrotem w sarandzie, planuję jeszcze dzisiaj się wybrać na główny tutaj deptak, więc może jeszcze coś ponagrywam. No i tyle. Zobaczymy, jak ten dzień się dalej ułoży. Jeszcze sezon się na dobre nie rozpoczął, a zobaczcie, jak saranda żyje. Cały deptak ludzi. Co prawda dzisiaj jest sobota, to pewnie trochę miejscowych przyjechało, ale myślę, że już też sporo ludzi tutaj przyjezdnych, turystów jest. Zobaczcie. W sarandzie, jak w sobotę wieczorem, jak w polskim Mielnie, ludzie lubią odpoczywać chyba przy takiej muzyce. Co prawda nie jest to jedna stała muzyka, co chwilę coś, że tak powiem, repertuar się zmienia i co dwie restauracje to inna muzyka leci. Też coś na scenie się dzieje, tańce ludowe, publika szaleje, zobaczcie, co się dzieje. Jaki entuzjazm wśród ludzi. Zobaczcie. Mega.
Trochę ponagrywane, pobawione się, jakiś tutaj chyba znany zespół albański przyjechał, bo takie szaleństwo było. Wszyscy śpiewali, tańczyli, cieszyli się, skandowali, bili brawo. Zabawa była na całego. Ja tam się bawiłem, chociaż tekstu nie znałem, piosenki nie znałem, ale wiecie jak to jest z tymi piosenkami. Jak wpadnie w ucho, jest rytm, to bawisz się przy wszystkim. Tu jest jakaś nowa budka, nie było jej w tamtym roku, ale widzę, że zawodnicy są dosyć mocni, polewają klientom drinki, razem z nimi piją drinki, shoty, więc muszą być tutaj jacyś mega zawodnicy, bo to dopiero początek wieczoru, a noc jest długa, więc w takim tempie jak oni będą serwować i pić, no to tylko chyba z nami Polakami mogą się równać. Zobaczymy później, jak będę wracał, jaki będzie efekt ich pracy. Taka jest zawsze głośniejszy środek, to już takie apogeum muzyczno-zabawowe, a czym dalej tutaj idziecie w stronę tego takiego koła na wesołym miasteczku, w stronę Elvis baru, no to jest spokojniej, można odpocząć, czyli to wiecie, no, każdy znajdzie coś dla siebie. Chcesz się zrelaksować, odpocząć, to musisz iść troszeczkę dalej. getting white. I was white like you are that. younger than last year. I noticed you are younger than last year. But you changed the hair, yeah? Yeah, I changed it a little bit. Everything okay? Everything okay. Do you have a place? I don't know, we have to go maybe, hey, magari telefono. Ci puoi nel capo? Già sta. Yeah, there is one big table. There is one. Okay, great. All right, then you will take the notes. Jestem właśnie po wizycie w barze u Elvisa, u starego znajomego z Albanii. Fajnie było, jak zawsze, fajne widoki. O, Tasia jak rozdziawiła, zobacz. Ja tu widzę, że więcej atrakcji ciekawszych jest. Zobaczcie, jak się wariatka uruchomiła. Patrzcie. Zaraz mi jaką miotłą tutaj przejedzie. O. Ale puściła wiązankę, ja pierniczę jaką wiązankę puściła, nie wiem czy do tego dzieciaka, czy do ludzi przechodzących, ale baba się wydarła fest. No powiem wam, że taką kobietę mieć na chacie, no to tylko trzeba się żegnać i
krzyżyk na drogę i ruszać w świat. Ja słyszałem, że są Albanki gorące, ogniste dziewczyny, ale ta to już był po prostu totalny wulkan. Tak jak Wam mówiłem we wcześniejszych vlogach, jest to bardzo fajny bar z klimatyczną muzyką. Będziecie w Sarandzie, to wpadnijcie tutaj do Elvis Coffee Bar. Na pewno mój znajomy Orest bardzo się ucieszy, jeżeli powiecie, że jesteście ode mnie, a jeszcze ktoś kichnął z tyłu. Zawsze coś. Tak jak mówię, powołajcie się na mnie i będziecie tutaj w Elvis Coffee Bar i jemu będzie miło, i mi będzie miło. Jak Wam mówiłem, na każdym kroku impreza. Tutaj życie się nie kończy o godzinie 19. Północy tutaj saranda żyje. A zobaczcie, która jest godzina. 12 w nocy, a życie tutaj w Sarandzie na deptaku tętni pełną parą. Normalnie jest jak w dzień. Ale też widzę, że część osób już się zwija, buzy jakieś podjechały. Pewnie zawijają jakiś sprzęt, towar. Nie wiem, ale ja już też powoli się zwijam. Jutro też jest dzień, jutro chcę pojechać tutaj gdzieś dalej w stronę Himarę, zwiedzić te okolice, zwiedzić plaże i miejsca, które znajdują się dookoła. No i godzina 12 po lokalu, po zawodach, ale barmani się trzymają. Oczywiście z barmanem i z lokalem to nawiązując do tej knajpy, co Wam mówiłem, że barmani piją z klientami. Na dzisiaj dobranoc Jacku Sparrow, dobranoc Sarando, żegnam się, lecę do swojej kajuty, no bo już dzisiaj czas zakończyć dzień i jutro rozpocząć nowy dzień z przytupem.